6 namiętności odnosi się do mowy, umysłu, gniewu, języka, żołądka i genitaliów. 6 wad to przejawianie się, przywiązanie do rzeczy materialnych, niezdolność do przestrzegania zasad regulujących zadowalanie zmysłów, bezużyteczne rozmowy i nieczyste nawyki. 6 zalet to entuzjazm, praktykowanie służby oddania, mocna wiara w proces służby oddania, silne pragnienie osiągnięcia prama bhakti, pozytywny stosunek do służby oddania, unikanie i docenianie towarzystwa wielbicieli. 6 sposobów obcowania to uczestniczenie w zgromadzeniach wielbicieli, zapraszanie wielbicieli do własnego domu, słuchanie i dyskutowanie o służbie oddania, przyjmowanie mahaprasadam od wielbicieli i częstowanie wielbicieli mahaprasadam. Trzecia zwrotka. Nie mam siły, aby samodzielnie kontynuować kirtana świętego imienia Hare. Proszę, pobłogosław mnie, dając mi chociaż jedną kroplę wiary, w której osiągnę wielki skarb świętego imienia Kryszny. Kryszna jest Twój, masz więc moc, by mi go dać. Po prostu biegną za Tobą, krzycząc Kryszna, Kryszna. That's the best you can do. Right now. Kryszna, Kryszna, Kryszna! Magyana Timidandasya Janagana Salakaya Shaksis Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mahavisham Shapitam Yena Bhutale Dayam Rupa Karamaya Niratisa Padatikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, text number 53. Śrimad Bhagavatam, 4. pieśń, rozdział 24, tekst 53. Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Atmasurim apipshatam Atmasurim apipshatam Atmasurim apipshatam Atmasurim apipshatam Yad bhakti yoga vayada Yad bhakti yoga vayada Yad bhakti yoga vayada Yad bhakti yoga vayada Sadharma anutishtatam Swadharma anutishtatam Dharma anutishtatam Swadharma anutishtatam Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Atmasurim apipshatam Atmasurim apipshatam Yad bhakti yoga vayada Yad bhakti yoga vayada Swadharma anutishtatam Swadharma anutishtatam Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Atmasurim apipshatam Atmasurim apipshatam Yad bhakti yoga vayada Yad bhakti yoga vayada Swadharmam anutishtatam Swadharmam anutishtatam Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Atmasurim apipshatam Atmasurim apipshatam Yad bhakti yoga vayada Yad bhakti yoga vayada Swadharmam anutishtatam Mataji. Etadrupam anudhyeyam Etadrupam anudhyeyam Anasudhim apishpatam Atmasurim apishyatam Yad bhakti yoga
Etat. Ta, Rupam. rupa, forma. Anudhyeya. Trzeba medytować. O, Trzeba medytować łącz. Atma. jaźń, Sudim. Sudim. oczyszczenie. Oczyszczenie. Apipastam. Abhivasam. Tych, którzy mają takie pragnienie. Tych, którzy mają takie pragnienie. Yat. To co? Bhakti yoga. Służba oddania. Vayada. Faktyczna nieustraszoność. Faktyczna nieustraszoność. Swadharma. Własne zawodowe obowiązki. Własne zawodowe obowiązki. Anutishtatam. Wykonując. Translation. And Prabhupada by his divine grace is Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada, my dear Lord, those who desire to purify their existence must always engage in meditation upon your lotus feet, as described above. Those who are serious about executing their occupational duties and who want freedom from fear must take to the process of Bhakti Yoga. Tłumaczenie. Boskie miłości Śrila Prabhupada. Mój drogi Panie, ci, którzy pragną oczyścić swoją egzystencję, muszą zawsze medytować w Twoich lotosowych stopach, tak jak opisywałem to wcześniej. Osoby, które poważnie podchodzą do wykonywania swoich zawodowych obowiązków i chcą uwolnić się od strachu, muszą podjąć ten proces bhakti yogi. So freedom from fear is what we would like. To jest właśnie wolność od strachu, to jest to, co byśmy chcieli. This is the first step we get free from anxiety. To jest pierwszy krok w uwolnieniu się od niepokoju. And the next step we have joyful activities. Następnym krokiem są radosne czynności. The activities on the material side are temporary and they bring fear. Te czynności w świecie materialnym, one są tymczasowe i przynoszą niepokój. Because we're eternal, but the activities are temporary. Ponieważ my jesteśmy wieczni, a te czynności są tymczasowe. The lady was saying, she's raised her children and everything, but there were some happy days, but you can't hold it, it runs through your head. Jedna z pani opowiadała, że ona wychowywała rodzinę, dzieci i były tam pewne szczęśliwe dni, ale to wszystko przepływało jej przez palce. Then she lost her husband. I potem straciła męża. So there's always going to be some calamities coming. Zawsze będą jakieś kłopoty, które będą się pojawiać. How can we avoid being afraid? W jaki sposób możemy uniknąć tego obawiania się? So here the solution is given. Tutaj jest podane rozwiązanie. Become a bhakti yoga. Żeby dojść do bhakti yogi. Żeby stać się bhakti yogi. Bhakti yogi. It is said that the chant domain, form, pastimes and entourage of the Lord cannot be appreciated by blunt material senses. Therefore, one has to engage himself in devotional service so that the senses may be purified and one can see the personality of Godhead. Here, however, it is indicated that those who are constantly engaged in meditating the lotus feet of the Lord are certainly purified of the material contamination of the senses and are thus able to see the Supreme Lord face to face. Znaczenie. Jest powiedziane, że tępymi materialnymi zmysłami nie można docenić transcendentalnego imienia, formy, rozrywek i otoczenia Pana. Dlatego musimy zaangażować się w służbę oddania, abyśmy mogli oczyścić zmysły i zobaczyć najwyższą osobę Boga. The word meditation is very popular in this age among the common people, but they do not know the actual meaning of meditation. Tutaj jednak zasygnalizowano, że ci, którzy bezustannie medytują w stopach Pana, są z pewnością oczyszczeni z materialnego zanieczyszczenia zmysłów i wskutek tego mogą widzieć najwyższą osobę Boga na twarz. W tym wieku słowo medytacja jest bardzo popularne wśród zwykłych ludzi, ale nie wiedzą oni, co naprawdę oznacza medytacja. We ask people, what are you meditating on? And they say, oh, I meditate on the candle, or I meditate on the sky. Pytaliśmy ludzi, o czym oni medytują. Mówią, że medytują o jakimś
blasku świecy albo w niebie. But we need to meditate on a person. My musimy medytować o sobie. From Vedic literature, we learn that the yogis are always absorbed in meditation upon the lotus feet of the Lord. Dhyanasthita tad gatena. Manasa pasyanti yam yogina. Bhagavatam 12:13-1. Jednak z literatury wedyjskiej dowiadujemy się, że jogini zawsze zaobserwowani są medytacją o lotosowych stopach Pana. Dhyanavasthita tad gatena manasa pasyanti yam yogina. Bhagavatam 12:13-1. This is the real business of the yogis, to think of the lotus feet of the Lord. Lord Shiva therefore advises that one who is actually serious about purification must engage himself in this type of meditation or in the mystic yoga system, which will help him not only to see the Lord within constantly, but to see him face to face and become his associate in Vaikuntha or Goloka Vrindavan. Takie jest prawdziwe zajęcie joginów, myślenie o lotosowych stopach Pana. Dlatego też temu, kto naprawdę poważnie myśli o oczyszczeniu Pana, Pan Siwa radzi, aby zaangażował się w tego rodzaju medytację lub w system mistycznej jogi, który pomoże mu nie tylko widzieć stale Pana wewnątrz, ale również ujrzeć Go twarzą w twarz i stać się Jego towarzyszem na Vaikuntha lub Goloce Vrindawanie. So, Prabhupada is saying here that the mystic yoga system is also valuable, but who can do it? Prabhupada tutaj mówi, że system jogi mistycznej również jest wartościowy, ale kto może go wykonywać? Kryszna mentioned it to Arjuna in the 6th chapter of the Gita, but Arjuna says, I don't think this is possible for me. Kryszna mówił o tym Arjunie w 6. rozdziale Bhagavad Gity, ale Arjuna powiedział, że myślę, że to nie jest możliwe do wykonania dla So mnie. many restrictions are there. You have to go to a sacred place. You can't live in the city. You have to sit in a certain way. Jest tam tak wiele restrykcji, trzeba żyć w świętym miejscu, nie można żyć w mieście, trzeba siedzieć w określony sposób i tak dalej. But by the mercy of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada, we have very nice meditation. Ale dzięki łasce Pana Chaitani i Srila Prabhupada my mamy bardzo wspaniałą medytację. Just dance and chant. Po prostu śpiewamy i tańczymy. Not very difficult. To nie jest wcale trudne. And quickly we come to the platform of fearlessness. I szybko dochodzimy do platformy bez strachu. In the kirtan, when we're all dancing, nobody's afraid. Kiedy w kirtanie wszyscy tańczymy, nikt się nie obawia. But then as soon as you stop, then you think, oh, I have to do this, oh, I forgot about that. And anxiety comes. Ale jak tylko zatrzymujemy się, myślimy, o, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto i przychodzi znowu niepokój. Therefore, it's said that the kirtan is the safest place in the material world. Dlatego jest powiedziane, że kirtan jest najbezpieczniejszym miejscem w świecie materialnym. Because it's not actually in the material world. Ponieważ tak naprawdę to nie jest świat materialny. How is that possible? Jak to możliwe? Like the chanting. Hare Krishna, Hare Krishna. There's a verse that describes Golokiera? Golokiera. Say it again clearly. So Narottam has given us Goloka Premadana, Harinama Sankirtan. This Harinama Sankirtan is coming from Goloka Vrindavan. Narottam Dastakurda ma ten werset. Golokaya Premadana, Harinama Sankirtana. So we can immediately get free from anxiety by coming in the kirtan. Harinam pochodzi z Goloki Vrindavan i natychmiast uwalniamy się od niepokoju, kiedy zaczynamy kirtan. Otherwise, we escape in various ways, like some entertainment or something that, you know, or even sleep. But there's always the problems can come there also. W innym przypadku my uciekamy w jakąś rozrywkę, czy nawet spanie, ale tak czy inaczej problemy się pojawią wtedy. There's one famous character in Shakespeare, right? To be or not to be, who is that character? Hamlet. So he's thinking he wants to be happy,
So he's taking shelter of sleep. Jest taki bohater u Szekspira, Hamlet, który mówił: być albo nie być. We all do Więc po that. to, żeby być szczęśliwym, uciekał do snu. We all do Wszyscy that to robimy. sometimes. All of us do that. Czasami wszyscy to robimy. We want to forget everything, we just go to sleep. Chcemy zapomnieć o wszystkim i po prostu But przespać. Hamlet confesses, sleep, yes. What chance to dream. And there's the rub. Because the dream, you can also have nightmare. Ale Hamlet mówi, że sen tak, ale jest tam szansa, że będę śnił. Więc Hamlet myśli, że też mogą być jakieś koszmary. So there's no escaping the anxiety. Więc nie ma ucieczki od niepokoju. Except this kirtan or bhakti yoga. Z wyjątkiem kirtanu czy bhakti yogi. Because if we're really doing bhakti yoga, then we have to be meditating on Krishna. Ponieważ jeżeli naprawdę wykonujemy bhakti yogę, to musimy medytować o Krysznie. Then we won't be diverted into sense gratification. Wtedy nie będziemy nakierowani na przyjemności zmysłowe. Okay, next. Let's see. Swadharma. The real business of the yogi? No, swadharma. Oh yeah, Prabhupada is mentioning it, Vaikuntha or Goloka Vrindavan. The word Svadharma, as in Swadharma Anutishtata, indicates that the system of varnashram, which indicates the occupational duties of the Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, and which is the perfect institution for humanity, must be supported by bhakti yoga if one at all wants security in life. Słowo swadharma, jak swadharmam anutishthatam, świadczy o tym, że jeżeli ktoś w ogóle szuka bezpieczeństwa w tym życiu, to system varnashramy, który wskazuje na zawodowe obowiązki brahmina, kshatrii, vaishyi i siudry, i który jest doskonałą instytucją dla ludzkości, musi być wspierany bhakti jogą. Everyone wants security. Każdy chce bezpieczeństwa. Because the anxiety is that we're going to die, and there's always that chance, so that it's insecure. Ponieważ ten niepokój wynika z tego, że myślimy, że w każdej chwili możemy umrzeć i każdy czuje się niepewnie. So we get a family and we say, oh, in this family I'll be secure because they love me. Wtedy zakładamy rodzinę i myślimy, że w tej rodzinie będę bezpieczny, ponieważ wszyscy mnie tu kochają. Or we get a good house and we think, oh, now I'm in my house, I'm secure. Czy też zdobywamy wielki dom i myślimy, teraz w tym domu jestem bezpieczny. But there's no guarantee. Ale nie ma gwarancji. Danger at every step. Jest tu niebezpieczeństwo na każdym kroku. Like water on a lotus petal. Tak jak kropla wody na płatku Little lotosu. disturbance, it comes off. Małe drgnięcie i ona spada. The COVID comes into our house. Kiedy na przykład COVID wejdzie do naszego domu. You can't see it, it's very small viruses. Nie można go nawet zobaczyć, to są takie malutkie wiruski. Generally, people think that simply by executing the occupational duties, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, or the duty of a brahmachari, grihastha, vanapasta, or sannyas, one becomes fearless or secure, or securely attains liberation. But factually, unless all these activities or occupational duties are accompanied by bhakti yoga, one cannot become fearless. Z reguły ludzie myślą, że po prostu wykonując obowiązki zawodowe brahmina, kshatrii, vaishyi czy siudry lub obowiązki brahmacharina, grihasty, vanaprasty czy sannyasina z pewnością osiągną nieustraszoność lub wyzwolenie. Ale w rzeczywistości nie można pozbyć się strachu, dopóki wszystkim tym zawodowym obowiązkom nie towarzyszy bhakti yoga. Once I was giving massage to Srila Prabhupada and I said, Srila Prabhupada, tell me a story about your Guru Maharaj. Raz dawałem masaż Srila Prabhupadzie i poprosiłem Guru Maharaj, czy mógłbyś mi powiedzieć historię Srila Bhaktisiddhanta, twoim Guru Maharaju. He said, what is there to say? He is a Vaikuntha man. Prabhupada odpowiedział, co można powiedzieć? On jest człowiekiem z Vaikunthy. So Vaikuntha is a place where there's no fear. Vaikuntha to miejsce, gdzie nie ma niepokoju. And Srila Bhaktisiddhanta was very humble, but he made that declaration, I know no fear. Bhaktisiddhanta Maharaj był bardzo pokorny, ale on deklarował, że ja nie czuję
czuje niepokoju, nie czuje strachu. So we can't imitate that, but we can follow in the footsteps. Nie możemy tego imitować, ale możemy podążać w ślady. There's two things, imitating and following in the footsteps. Są dwie rzeczy, imitowanie i podążanie śladami. We imitate, again, when the situation arises, it won't protect us. Kiedy imitujemy, to jeśli pojawi się jakaś nieoczekiwana sytuacja, to nas nie ochroni. Like we give the example of the parrots. Damy przykład papugi. You can teach the parrot how to chant Hare Krishna. Można nauczyć papugę intonowania Hare Kryszna. Hare Krishna. So that's why they can learn that mantra. W ten sposób mogą nauczyć się tej mantry. But if you throw the cat in with them, they won't chant that mantra. Ale kiedy skoczy na nią kot, to ona nie będzie intonować tej mantry. So we have to learn that mantra so well that even at the moment of death we can chant. Powinniśmy nauczyć się tej mantry tak dobrze, że nawet w momencie śmierci będziemy w stanie intonować. Even in the great danger we can chant. Nawet w wielkim niebezpieczeństwie możemy intonować. That has to become our second nature. To musi stać się naszą drugą naturą. Actually, it's our first nature. Tak naprawdę to jest nasza pierwsza natura. But we've forgotten that to put Krishna in the center. Zapomnieliśmy o tym ustanawianiu Kryszny w centrum. Always be dependent on Krishna. Żeby zawsze być podległym Krysznie. In Bhagavad Gita, there are descriptions of karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, dhyana yoga, etc. But unless one comes to the point of bhakti yoga, these other yogas cannot help one attain the highest perfection of life. In other words, bhakti yoga is the only means for liberation. Go ahead. Bhagavad Gita opisuje karma jogę, jnana jogę, bhakti jogę, dhyana jogę i tak dalej. Ale dopóki nie dojdzie się do bhakti jogi, inne jogi nie mogą pomóc w osiągnięciu najwyższej doskonałości życia. Innymi słowy, bhakti yoga jest jedyną metodą wyzwolenia. See how fortunate we are that we're wandering in the universe. There's so many millions of lifetimes, but by good fortune, Karna Bhagavanaji, we meet the pure devotee like Srila Prabhupada and we get connected to this process of bhakti yoga. Widzicie, jakie mamy szczęście, że my wędrowaliśmy przez tyle żyć w różnych wszechświatach i przez dobry los zostaliśmy złączeni ze Srila Prabhupadem i z bhakti jogą. We find this conclusion also in the Chaitanya Charitamrita in a discussion between Lord Chaitanya and Ramananda Roy regarding humans beings' liberation from the material world. In that discussion, Ramananda Roy refers to the execution of Varnashram Dharma, and Lord Chaitanya indicated that the Varnashram Dharma was simply external, eho bhaya. Lord Chaitanya wanted to impress upon Ramananda Roy that simply by executing the duties of Varnashram Dharma, one is not guaranteed liberation. Wniosek ten znajdujemy też w Chaitanya Charitamrita w rozmowie pomiędzy Panem Chaitanią a Ramanandą Rajem, która dotyczy wyzwolenia żywej istoty z materialnego świata. W dyskusji tej Ramananda Raja odwołuje się do spełniania obowiązków Varnashrama Dharmy, a Pan Chaitanya wskazuje na fakt, że Varnashrama Dharma jest jedynie czymś zewnętrznym, jako bahya. Pan Chaitanya chciał wpoić Ramananda Rai, że to jedynie wypełnianie obowiązków Varnashrama Dharmy nikomu nie zapewni wyzwolenia. Finally, Ramananda Roy referred to the process of bhakti yoga, stani stita shruti katam, tanu van manobi bhagavatam 10:14-3. Does anybody can refer to that? 10:14-3. Regardless of one's condition of life, if he practices bhakti yoga, which begins with hearing shruti katam, the transcendental message of the Lord through the mouth of devotees, he gradually conquers the unconquerable God. Ostatecznie Ramananda Raya odwołał się do procesu bhakti yogi, stania stitach, shruti gatam, tanu van manobi, Bhagavatam 10:14-3. Jeśli ktoś praktykuje bhakti jogę, która rozpoczyna się od słuchania shruti gatam, transcendentalnego przekazu Pana z ust bhakty, to bez względu na stan swojego życia stopniowo pokonuje on niepokonanego Boga.
So this is a nice verse that Prabhupada is referring to. To jest piękny werset, do którego odnosi się tutaj Śla Prabhupada. You can look it up sometime. Możemy zetknąć w niego kiedyś. God is known to be unconquerable, but one who submissively hears the words of a self-realized soul conquers the unconquerable. So that's what we're doing. We're hearing Prabhupada's words here, the words of the pure devotee. If we submissively hear them, then Krishna will be happy to serve us. To jest to, co tutaj robimy. My słuchamy słów Śla Prabhupada, czystego wielbiciela, i wtedy Kryszna, Kryszna will do what? He'll be happy to serve us. Wtedy Kryszna będzie szczęśliwy, żeby nam służyć. The conclusion is that if one is serious about liberation, he not only should execute the occupational duties of Varnashram, but should also engage in bhakti yoga by beginning hearing from a realized soul. This process will help the devotee conquer the unconquerable Supreme Personality of Godhead and become his associate after giving up the material body. Bóg znany jest jako niepokonany, ale ten, kto pokornie słucha słów samozrealizowania duszy, pokonuje niepokonanego. Konkluzja jest taka, że jeśli ktoś poważnie pragnie wyzwolenia, powinien nie tylko wypełniać zawodowe obowiązki w Varnashram dharmy, lecz powinien również zaangażować się w bhakti jogę, rozpoczynając od słuchania zrealizowanej duszy. Ten proces pomoże bardziej zwyciężyć niepokonanego, najwyższą osobę Boga i po porzuceniu materialnego ciała wejść w krąg Jego towarzyszy. So the process is very simple. Regularly hear from the self-realized soul. Ten proces jest bardzo prosty. Regularne słuchanie od samozrealizowanej duszy. Of course, we're invited to question. Oczywiście mamy zaproszenie, żeby zadawać pytania, If something is not clear, jeżeli coś nie jest jasne. Prabhupada was inviting questions. Prabhupada mile widział pytania, But sometimes he didn't like the questions that were asked ale czasami nie podobały mu się pytania, które były zadawane, because they didn't enhance the devotional service. ponieważ one nie rozbudzały służby oddania. But once Maharaj Parikshit asked a question to Sukadeva Goswami that was so good, Sukadeva Goswami had to check himself from going into trance just by hearing the question. Ale Sukadeva Goswami, Maharaj Parikshit zadał takie wspaniałe pytanie, że Sukadeva Goswami musiał powstrzymywać się przed wejściem w trans po prostu po usłyszeniu tego pytania. Do anybody have a question like that? Czy ktoś ma pytania tego typu? We can go into trance. Żebyśmy weszli w trans. She has a question. Okay. Mataji has a question about what to do when we delaying our spiritual practice, delaying reading a book, how we can motivate ourselves and other devotees to not That's put a everything good for question. tomorrow. That's a good question. Pytanie jest takie, że czasami odkładamy praktyki służby oddania, intonowanie czy czytanie książek. W jaki sposób to pokonać? So the best way is to have good association. Najlepiej mieć dobre towarzystwo. That's why Prabhupada took the trouble to create this ISKCON. Dlatego Prabhupada podjął taki kłopot, żeby stworzyć ISKCON. Here we are together, we've been chanting and dancing and doing japa together for the last few hours, right? Tu jesteśmy razem, intonujemy, śpiewamy, intonujemy japa razem przez ostatnich kilka godzin. It's 4:30. Od 4:30. How many hours is that? Ile to jest godzin? 4 hours. Over 4 hours. Przez 4 godziny. So if we were just in our room, we wouldn't be able to do devotional service, hearing and chanting for 4 hours. Gdybyśmy byli sami w swoich pokojach, to nie bylibyśmy w stanie robić tej służby oddania przez 4 So godziny. this is practical. We come together and we enliven each other. To jest praktyczne, my zbieramy się razem i inspirujemy się. That verse is there. And the nutshell verse is chapter 10, text number 9. W 10 rozdziale, tekst numer 9, widzicie, jest taki werset. Vishanti chara, exchange and enliven each other. Te osoby, one mają taką wymianę między sobą i inspirują się nawzajem. But you have good association. Mamy tutaj dobre towarzystwo. I have another girl. Tu mamy następną dziewczynę.
And what about this girl? She's a new girl. She's also from Ukraine. Również jesteś z Ukrainy? Alina. Vaikuntha girls. To są dziewczęta z Wajkunty. It's amazing. They come. They're already advanced. To jest zdumiewające, jak te młode osoby przychodzą i już są zaawansowane. Advancement means you have a taste for chanting. Zaawansowanie oznacza, że mamy smak do intonowania. If you have a taste for hearing and chanting, that means you've been doing it before. Jeżeli ktoś ma smak do śpiewania i intonowania, to oznacza, że ktoś robił już to wcześniej. I had a little taste when I first came to. Ja też miałem trochę smaku, kiedy się przyłączyłem. I remember we had the first kirtan, and I was like, this is pretty far out. Jak mieliśmy pierwszy kirtan, to myślałem, wow, to jest zupełnie odjazdowe. And then after it, I said, you know, what we just did that? What do you call that? I ja zapytałem potem, jak to nazywacie, co teraz robiliśmy? The devotee told me, that's kirtan. I wielbiciele powiedzieli, to kirtan. I said, wow. Naprawdę? Because it's live, right? Ponieważ to jest życie, tak? We're looking for life, and it's there in the kirtan. My szukamy tego życia i ono jest w kirtanie. Otherwise, everybody gets fixated on sex life. A w innym przypadku wszyscy skupiają się na życiu seksualnym. Then, we're not against sex life. Have your children. Nie jesteśmy przeciwni życiu seksualnemu, czy można mieć dzieci. We like to see children. My lubimy również widzieć dzieci. Okay, any comments? Czy ktoś ma jakiś komentarz? I have a question regarding this verse because we don't have, I don't have Varnashrama Dharma around me, so how I can practice bhakti yoga at my job, for example? Because it's Yeah, you can do it by giving the result of your work, some part of it at least, in Krishna service, and by using, don't being extravagant and use the money for sense gratification. Then you're maintaining your body, that means you're maintaining your devotee, so the money is valuable. Pytanie jest takie, że ja nie mam wokół siebie Varnashrama dharmy, ja mam po prostu pracę, w jaki sposób mogę zastosować tam bhakti jogę. Hare odpowiada, że tak to można zrobić poprzez ofiarowanie części swoich zarobków, to jest utrzymywanie wielbicieli czy świątyni. No? On the man's side? What is this the fear? And what is this the fear? Fear. Strach. Что такое страх? What is the fear itself? What is the fear itself? It's Fear. first question. Fear. There's a person in fear. It's first question, and second, what? Well, let's take one at a time till you're satisfied. What is fear? Is that what you said? Yes. Да. What is fear? It's being threatened with non-existence. Being afraid you're going to be killed. Pytanie jest o strach. Czym jest strach? Hare odpowiada, że to jest obawa przed brakiem egzystencji, przed brakiem istnienia. And we're also afraid on the subtle platform that somebody's going to insult me and then I'm going to be embarrassed. I też jest strach subtelny. Ktoś mnie może obrazić i wtedy będę zakłopotany. So we're afraid at every level. My boimy się na każdym poziomie. What's another way to define fear? It means, we can define it by saying it's a product of being out of harmony with ourselves and with God. To jest produkt niebycia w harmonii ze sobą samym i z Bogiem. Like we give the example, the dog is living in the house, is a good dog, so he's happy. Podaję na przykład tego, jak kiedy pies żyje w domu i jest dobrym psem i jest szczęśliwy. But then they're having a big dinner and they leave the meat on the table and they go into the room and the dog comes on the table and starts eating the food meant for the master. Kiedy właściciele zostawiają obiad na stole i idą do innego pokoju, wtedy pies zdrapuje się na ten stół i zaczyna jeść to mięso Pana. So he's eating, he's some happiness there, but he's afraid. On to je i jest tam jakieś szczęście, ale jest w niepokoju. The master's going to come and beat me. Że przyjdzie Pan i mnie zbije.
So we're like the dog. We're trying to enjoy, but this is not ours. Everything belongs to Krishna. I my jesteśmy jak taki pies, my próbujemy się cieszyć tutaj, ale to nie jest nasze, to nie jest nasze, ale to wszystko należy do Kryszny. So therefore we're afraid. Dlatego się obawiamy. We're afraid it'll be taken away, or we're afraid if we keep it, obviously it's going to run out, whatever pleasures there are here in the material world. I obawiamy się, że to zostanie nam zabrane i wszystko to odejdzie. Po prostu to jest tymczasowe w świecie materialnym. My question is, what is your most memorable pastime in Srila Prabhupada? To jest, ja... What is your most memorable pastime with Srila Prabhupada? I guess when he, I don't know if I can speak that much though. Jaka jest Maharadża najbardziej pamiętna rozrywka ze Srila Prabhupada? I'm writing a book on it, you'll have to read it in the book. Ja piszę książkę, musisz o tym przeczytać w książce. Anyone else? Coś jeszcze? Gdy mówimy Mahamantra Hare Kryszna, to jesteśmy w stanie się skupić, może nie cały czas, ale robimy ten wysiłek. Czy jest taki etap, kiedy będziemy mogli w myśle słuchać Mahamantry podczas snu? So when we chant Mahamantra, we try to concentrate, but it cannot be done all the time. Maybe is there such level in our life that we will hear Mahamantra in our dream? In our dream? Why not? Dlaczego nie? Sometimes we have that, right? Kirtan. Czasami mamy takie sny, kirtan. But there are different levels of awareness. There's like deep sleep, dreaming, conscious, and then TvS, what's it now? Turiya means higher consciousness. Są różne stany świadomości. Głęboki sen, zwykły sen, nieświadomość i świadomość i taka turiya, czyli nadświadomość. So our goal is to chant Hare Krishna at that level. I naszym takim celem jest intonowanie Hare Kryszna na takim poziomie. Then we can be at the real transcendental platform. Wtedy będziemy mogli być na naprawdę transcendentalnej platformie. We go into samadhi. Wchodzimy w samadhi. Just by chanting. Po prostu przez intonowanie. Okay, one more on the... Maharaj, in this verse it is said that bhakti yoga must be there nevertheless whatever occupational duty we are in. Sometimes what happens is one becomes irresponsible in occupational duties and just says that okay, more bhakti yoga, but it's not like natural, but sometimes we try to artificially do it. Is this laziness or irresponsibleness, or how do we balance? Że czasami wykonujemy dane średnie dane, ale chcemy zaangażować się bardziej w bhakti jogę. Czy to jest nieodpowiedzialność, czy lenistwo z naszej strony? Well, that's not my experience. My experience is, since becoming a devotee, whatever I do, to make money or something, I do it more expertly. Ale nie, ja mam inne doświadczenie, że odkąd zostałem wielbicielem, to cokolwiek robię takiego materialnego, jak zarabianie pieniędzy, to robię to z większą taką dokładnością. Like when I first joined, I was a student at the university. Ja przyłączyłem się, kiedy byłem studentem na uniwersytecie. So I started coming, I liked everything. Then I thought, why not move in? Ja wtedy zacząłem przychodzić do wielbicieli częściej i pomyślałem, dlaczego się nie przyłączyć. So I made arrangement I could live in the temple at the same time go to school. I tak zaaranżowałem, że mogłem mieszkać w świątyni i równocześnie chodzić do szkoły. And I did better at school. I wtedy mi lepiej szło w szkole. I gave up smoking, I got up early. Rzuciłem palenie, wstawałem wcześniej. I was more aware in the class, asking questions. Byłem bardziej świadomy na wykładzie, zadawałem pytania. I didn't find that my devotional practices hurt
occupation. Nie zauważyłem, żeby moja praktyka duchowa tak szkodziła mojemu zajęciu. I mean, you might want to give up your occupation. You're working like a sudra under somebody's karmi. Możesz nawet chcieć porzucić swoją pracę, tak pracowanie jak siudra dla jakiegoś karmity. But that's your choice. That's another issue. Ale to jest osobisty wybór i to jest inny temat. I mean, if you have a good brain, you can make money just sitting in one place. Jeżeli masz dobry mózg, to możesz robić pieniądze po prostu będąc w jednym miejscu. Especially with the internet now, there's a big one. Szczególnie w czasie internetu. Money is coming, right? Pieniądze będą przychodzić, tak? Like on Nityananda, he doesn't do any work. Tak jak nasz Nityananda nie robi żadnej takiej pracy. Money is coming now. Ale pieniądze się pojawiają. Okay, anyone else? Ktoś jeszcze? Maharaj, I recently read a research that about studying of our brain and the meditation, how it influences. Like, even though our brain is very small, it can take up to 30% of all energy from all our body. And the meditation can decrease that energy withdrawal like to 3%. And it also helps us to rest faster. We don't need that much of sleep. I find that after kirtan, I feel alive. That's the best meditation, kirtan. And is it also like that during like meditation it can also not only relax us but also recharge our batteries, let's say, and then we don't need to take rest that much. Translate. Mogę przetłumaczyć. Pytanie jest takie, że właśnie czytałem nie tak dawno takie badania odnośnie działania naszego mózgu i jak to się wiąże z medytacją. Takie były przeprowadzone badania, mimo tego, że mózg jest bardzo małą cząstką naszego ciała, może pobierać do 30% całej energii, którą posiadamy. I medytacja w tym przypadku, ona pozwala, to było takie przeprowadzone badanie, że poprzez meditacji ten poziom pobierania tej energii spadał do 3%. Więc moje pytanie jest takie, czy to też jest tak, że właśnie poprzez medytację możemy nie tylko też naładować swoje baterie, ale to też, że mniej potrzebujemy odpoczynku, na przykład mniej snu w ten sposób. Okay, we stop here. Hare odpowiedział, że tak. Bhagavatam.